Ok, teraz przechodzimy do ciała. Zaczynamy od pętelki i 2 oczek łańcuszka i w drugie oczko robimy 6 półsłupków. 3, 4, 5 i 6. W drugim rzędzie robimy 6 rozszerzeń, czyli po 2 półsłupki w każde oczko. Mamy 1 i 2 i dalej kolejne 2 w jednym, 3 i 4, następne 5 i to samo 6, 7 i w to samo oczko 8, 9 i w to samo oczko 10 i ostatnie 11 i w to samo oczko 12. To jest mój rząd numer 2, 12 półsłupków. W rzędzie trzecim będziemy robić naprzemiennie półsłupek i zwiększenie. I tak razy 6, żebyśmy finalnie otrzymali 18 półsłupków. Czyli półsłupek i 2 półsłupki w jednym. Półsłupek i 2 półsłupki w jednym. Półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek i 2 półsłupki w jednym. I w ten sposób mamy 18 półsłupków. Możecie sobie zawsze zaznaczyć pierwszy półsłupek, żebyście wiedzieli, ile razy musicie powtórzyć tę sekwencję. Jednak ja nie zaznaczam, ja wolę liczyć. Czyli liczę sobie po kolei oczka, aż dojdę do wymaganej wielkości. Czyli tak jak na przykład tutaj mieliśmy zwiększenie, półsłupek i zwiększenie razy 6, liczę, aż dojdę do 18. W rzędzie czwartym mamy teraz 2 półsłupki i zwiększenie. I też ta sekwencja jest powtórzona 6 razy, czyli 2 półsłupki, 1, 2 i zwiększenie. 3 i 4. Kolejne 2 półsłupki i zwiększenie. Dwa półsłupki, zwiększenie, 2 półsłupki, tu mamy zwiększenie, 2 półsłupki i zwiększenie, 2 półsłupki i ostatnie zwiększenie. I mamy w tym okrążeniu 24 półsłupki. Kolejne, 5. okrążenie. Będziemy powtarzać 6-krotnie sekwencję 3 półsłupków i zwiększenia. Czyli 1, 2, 3
i zwiększenie. Znowu 3 półsłupki. I zwiększenie. Trzy półsłupki. Zwiększenie. Trzy półsłupki. Zwiększenie. Trzy półsłupki. Zwiększenie. Ostatnie 3 półsłupki. Trzy i zwiększenie. I tu mamy rządek numer 5. Łącznie mamy 30 półsłupków. Rządek numer 6 składa się z samych półsłupków. Czyli robimy 30 półsłupków dookoła. Raz, 4, 9 i 30 i mamy rządek numer 6. W rzędzie 7 będziemy dołączać do ciała nasze nóżki. Bierzemy nóżkę, formujemy ją sobie troszkę, składamy na pół i tak mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5 oczek. Czyli wbijamy się te nasze pierwsze 2 oczka i dodatkowo wbijamy się w kolejne oczko z ciała. Przeciągamy przez wszystkie i robimy półsłupek. To jest nasze pierwsze. Następnie wbijamy się znowu w nogę, czyli wbijamy się w kolejne, tu w kolejne oczko, tu, z tyłu i w ciało. Przeciągamy przez wszystkie 3. To jest nasz drugi półsłupek. Następnie wbijamy się znowu z przodu, z tyłu nogi i w ciele. Przeciągamy. To jest nasze trzecie oczko. Wbijamy się w kolejne oczko tu, z tyłu i w ciało. Przeciągamy. To jest nasze czwarte oczko i wbijamy się tutaj dodatkowo w pierwsze, to początkowe oczko i w ciało i to jest nasze piąte oczko. I tu mamy 3, 4, 5 z połączenia naszej nóżki. Następnie robimy 10 półsłupków. Trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bierzemy sobie drugą nogę. Znów szukamy, gdzie tutaj jest nóżka z przodu. Przykładamy ją do ciała, tak żeby ta nóżka była skierowana do przodu. I znów najpierw wbijamy się tutaj w pierwsze oczka i tutaj w ciało. Przeciągamy przez wszystkie nitki i mamy pierwszy półsłupek. Wbijamy się tutaj w kolejne oczka z ciała, z nogi, przeciągamy, mamy oczko numer 2. Kolejne z przodu, z tyłu
ciało, trzecie oczko, tu się wbijamy, z tyłu i ciało, przeciągamy, mamy już 4 i tu zostało nam ostatnie oczko. Ostatnie oczko jest uparte. O, jest. Udało się. Tu w ciało przeciągamy i mamy dołączoną drugą nóżkę i robimy jeszcze 10 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak wygląda nasz rządek numer 7. Dołączyliśmy sobie nóżki. Jeśli ktoś nie jest w stanie połączyć w ten sposób nóżek, to możecie w rzędzie numer 7 zrobić po prostu 30 półsłupków, a nóżki sobie doszyć na końcu igłą. Weźmiecie sobie po prostu nóżkę, igiełkę i doszyjecie bez konieczności wrabiania. Przechodzimy do rzędu numer 8. W 8 rzędzie mamy 30 półsłupków dookoła. Raz, 2, 8, 29 i 30. I tak wygląda rządek numer 8. W 9 rządku już będziemy zmniejszać ciałko i będziemy powtarzać 6 razy sekwencję 3 półsłupki i zmniejszenie. I finalnie otrzymamy 24 półsłupki w tym rzędzie. Czyli zaczynamy. 1, 2, 3, zmniejszenie, 3 półsłupki, i zmniejszenie, 3 półsłupki, i zmniejszenie, 3 półsłupki, zmniejszenie, 3 półsłupki, zmniejszenie, i ostatnie 3 półsłupki, i zmniejszenie. I w ten sposób mamy teraz 24 oczka. 2 kolejne rzędy to 24 półsłupki w każdym. Dwadzieścia 22, 23 i 24. I tak mamy
rządek numer 11. W 12 rządku robimy zmniejszenie do 18. Czyli robimy 2 półsłupki i zmniejszenie i powtarzamy to 6-krotnie. Czyli zaczynamy. Raz, 2 półsłupki i zmniejszamy. Dwa półsłupki i zmniejszenie. 2 półsłupki i zmniejszenie. Kolejne 2 półsłupki. O, i tutaj trafił mi się supełek akurat we włóczce. Moja sugestia jest taka, jak Wam się trafi taki supełek, to starajcie się tak przerabiać, żeby został on w środku. Teraz robimy zmniejszenie. I ja sobie przytrzymuję ten supełek i zostawiam go w środku robótki, tak żeby tutaj nie był widoczny. Kolejne mamy 2 półsłupki i zmniejszenie. 2 półsłupki zmniejszenie. I to był rządek numer 12, gdzie mieliśmy 18 półsłupków. Teraz w kolejny rząd, czyli numer 13, będzie 18 półsłupków, czyli każdy półsłupek z poprzedniego rzędu półsłupek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. To jest rządek numer 13. W rządku numer 14 również robimy 18 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. I teraz we wzorze jest jeszcze podane, żeby zrobić 2 dodatkowe półsłupki z tego względu, żebyśmy później mogli dołączyć sobie rączkę, bo jak widzimy tutaj nóżki mamy tak, chcielibyśmy, żeby łapki były tu, czyli można powiedzieć, że równo nad nóżkami, czyli zostały nam tutaj jeszcze 2 oczka dodatkowo. Czyli sobie zrobimy jeszcze 2 półsłupki, żeby przesunąć rządek troszkę dalej. I to był rząd 14. W rzędzie 15 będziemy łączyć rączki. Ok. Żeby połączyć łapki, bierzemy tą łapkę sobie i tak jak poprzednio 2, 3, 4 oczka tutaj mamy, wbijamy się w te
pierwsze oczka i wbijamy się tutaj w ciało. Przeciągamy przez wszystkie 3 i przez pozostałe 2 pętelki. Tu mamy jedną rękę. Przez kolejne 2 w ciało. Następne 2, tu jedna. Tu z tyłu będzie druga. I w ciało. Tu mamy trzecie oczko. I tutaj z przodu to pierwsze oczko i wbijamy się tu w ciało i mamy 4 oczka, które łączą nam tutaj łapki z ciałem. Następnie robimy 5 półsłupków. 1, 2, 3, 4 i 5 i łączymy sobie drugą rączkę w ten sam sposób. Najpierw tu się wbijamy te nasze pierwsze oczka i tutaj w ciało. Przeciągamy tutaj drugie oczko z przodu, z tyłu i tu drugie. Tu jeszcze mamy trzecie. Przeciągamy i nasze ostatnie oczko. Zazwyczaj nie chcę tak łatwo się dać złapać. Przeciągamy i ciach i mamy obie rączki połączone. I jeszcze zostało nam do końca rzędu 5 półsłupków. 3, 4, 5. I tak wygląda nasz jednorożec po połączeniu łapek. Teraz możemy sobie troszkę go wypełnić, póki otwór jest jeszcze w miarę duży. Wpychamy dosyć sporo tej kulki, żeby później po praniu nie był taki sflaczały. Więc bierzemy więcej. Jednorożec będzie milutki w dotyku. Na razie tyle. I ostatni rządek, który nam został, to jest zamknięcie do 12. Mamy teraz 18, następnie chcemy mieć 12, czyli robimy naprzemiennie półsłupek i zmniejszenie. I mamy zmniejszenie, półsłupek i zmniejszenie, półsłupek, zmniejszenie, półsłupek, zmniejszenie, półsłupek, zmniejszenie, półsłupek i ostatnie nasze zmniejszenie. I robimy teraz oczko ścisłe zamykające. Zamykamy naszą robótkę, przeciągamy. Możemy sobie to złapać, tą niteczkę i przeciągnąć, schować w naszej robótce. I tak wygląda ciałko jednorożca po połączeniu z rączkami i nóżkami. Możemy jeszcze sobie je troszeczkę wypełnić, ale to już wedle uznania, jak kto lubi mieć wypełnione maskoteczki. Tak wygląda ciałko po połączeniu kończyn. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was na moje kanały i do usłyszenia w kolejnym odcinku.